Cześć, Bartek Urban. Zapraszam do testu Renault Scenic. Renault Scenic zadebiutował po raz pierwszy w 1996 roku jako wersja nawoziowa Renault Megane. Wtedy też auto nazywało się Renault Megane Scenic. Dopiero odświeżenie, które odbyło się w 1999 roku, spowodowało, że zniknął przedrostek Megane i został już samo Renault Scenic. Swoją drogą, Scenic jest to skrót od Safety Concept Embodied in a New Innovative Car, co dosłownie można przetłumaczyć jako koncepcja bezpieczeństwa wcielona w nowy innowacyjny samochód. I tak też było, bo auto było świetnym, nie za dużym, innowacyjnym, rodzinnym minivanem. I ta koncepcja była stosowana przez kolejne 4 generacje, aż doszliśmy do roku 2024, generacji 5, czyli tą, którą widzicie. Generacji, która jest inna i to pod kilkoma względami. Po pierwsze, to już nie jest minivan, czyli to, z czego słynął od zawsze Scenic. Teraz to jest podobno crossover, czyli modne, podniesione auto. To znaczy w teorii powinno być podniesione, bowiem w praktyce prześwit tego Scenica to 14,5 cm, czyli o 9 mm więcej niż na przykład Meganka w sedanie. Ba, poprzednia, 4. generacja Scenica miała prześwit niemal 16 cm, czyli nowy Scenic to nie jest crossover. Druga nowość, a raczej rewolucja w Scenicu, to silniki, bowiem od teraz auto jest już tylko elektryczne. Stąd też Scenic nie był oferowany przez ostatnie 2 lata, bo Francuzi przestawiali swoje fabryki tak, żeby produkować wersje elektryczne, a nie spalinowe. Ale o napędzie będzie później. Wróćmy do wyglądu. A wygląd, moim zdaniem, jest świetny. Poważnie, nowy Scenic wygląda świetnie, zresztą jak większość nowych modeli Renault. Jest nowocześnie rysowany, ale nie jest przesadzony. Wszystko wygląda po prostu dobrze. Nawet te wielkie, 20-calowe opcjonalne koła z plastikowymi nakładkami wyglądają świetnie. Naprawdę, wizualnie ten samochód podoba mi się i robi świetne wrażenie na ulicy. Jedyne co bym zmienił, to te klamki, które nie są wygodne. Tak, klamki same się otwierają jak się podchodzi, czy tak samo się chowają jak się odchodzi, ale jednak są momenty, że musimy je otworzyć manualnie i wtedy jest to denerwujące i niewygodne. To zerknijmy jeszcze na wymiary. Scenic ma teraz 4 metry 47 cm długości, 1,86 m szerokości oraz 1,57 m wysokości. Rozstaw osi to 2 metry 78 cm. Czyli Scenic 5. generacji jest o 6 cm dłuższy, tak samo szeroki oraz o 8 cm niższy niż poprzednik. Rozstaw osi w nowym Scenicu jest o 5 cm dłuższy. W takim razie pora na bagażnik. Niestety, pomimo iż Scenic był od początku projektowany jako elektryk, to z przodu nie ma dodatkowej przestrzeni. Kufer mamy klasycznie z tyłu i jest on naprawdę spory. Spory jak na elektryka, bo poprzednia generacja miała bagażnik większy i to mimo iż auto było nieco krótsze. 4. generacja miała kufer o pojemności 572 litrów, a teraz jest 545, ale to i tak chyba dobry wynik. Szkoda tylko, że podłoga nie ma drugiego dna, bo po złożeniu podłogi jest ogromny uskok, co jest dużą wadą. Mamy też bardzo wysoki próg załadunkowy, więc rzucenie czegoś większego wymaga nieco wprawy i siły. Jest za to dodatkowy schowek pod podłogą i tam są schowane kable do ładowania, czy tak jak w moim przypadku apteczka. Polecam jednak apteczkę wozić w innym, szybciej dostępnym miejscu, zwłaszcza jak będziemy mieli zapakowany cały kufer. W bagażniku znalazłem też 2 haczyki na zakupy oraz gniazdo pod zapalniczkę. W takim razie wskakujemy na tył. Ja mam 186 cm wzrostu i jak widzicie bez problemu się mieszczę i mamy mnóstwo miejsca na nogi, a i na głowę nie jest źle. Bardzo ładnie. Unboxing. Bardzo ładny jest też ten mega rozbudowany podłokietnik z miejscami na napoje, schowkiem z łączami czy rozkładanymi takimi trzymaczami do telefonu. Podoba mi się takie rozwiązanie i co ważne, jest ono w podstawie. Nie podobają mi się za to kieszenie w drzwiach, które są tak małe, że nie mieszczą butelek, a także nie podoba mi się ten plastik koło nawiewów, który jest taki tani i brzydki. Dobrze, że są nawiewy i złącza. Warto też pokazać magiczny dach, który ma zmienną przezroczystość. Działa to na zasadzie ciekłych kryształów, które w wyniku działania pola magnetycznego przemieszczają się. Świetny bajer i naprawdę to działa. Jeździłem Sceniciem, naprawdę w upały ponad 30-stopniowe i dach niemal nic się nie nagrzewał, a w kabinie było jasno.
Bardzo fajne i ten dach to opcja za 7000 zł. W takim razie wskakujemy naprzód. Tutaj fotele w pełni elektryczne też są opcją i ja taką opcję posiadałem. To, co mnie lekko zdziwiło, to fotel pasażera ma w opcji regulację wysokości. W podstawie tego nie dostajemy. A fotele w sceniku są naprawdę wygodne i dodatkowo mogą być podgrzewane, a także i mieć masaże. Miło. Siedzimy wygodnie i mamy dobrą widoczność, ale na pewno nie tak dobrą jak w jakimś wyższym SUV-ie czy crossoverze. Tutaj jest uczucie, jakbyśmy siedzieli w zwykłym aucie z pewnością niepodniesionym. W takim razie pora na deskę rozdzielczą. I tutaj scenik nie będzie oryginalny, bo projekt, czy tam układ deski jest niemal taki sam jak w każdym innym nowym Renault. Z tym, że to nie jest wada, bo ten układ deski jest naprawdę przemyślany. Oczywiście jest tabletoza, czyli mamy jeden ekran jako zegary cyfrowe, a drugi pionowy jako ekran główny, ale na przykład zostawiono przy tym fizyczne przyciski od klimatyzacji i obsługa dzięki temu jest naprawdę prosta. No dobra, nieco denerwują mnie te 3 wajchy po prawej stronie kierownicy. Myślę, że jakby ta od multimediów była po lewej stronie, to nic by się nie stało. I tu możliwe, że ja jestem debilem, ale nawet po tygodniu jazdy potrafiłem włączyć wycieraczki zamiast biegu, co musiało wyglądać komicznie. Świetnie za to wyglądają i działają multimedia. System jest oparty na Androidzie i ma na przykład wbudowane mapy Google, co jest super. Jedyny minus jest taki, że auto musi mieć podłączenie do internetu, a to oznaczało, że jak na przykład wyjeżdżacie z garażu podziemnego, to żeby wbić adres, trzeba czasami poczekać około minuty, zanim auto złapie zasięg. Ale jak widzicie, sam system działa w miarę szybko i płynnie. Nieco gorzej jest z zegarami cyfrowymi, które działają troszkę wolniej. Ale to nie dlatego, że coś się przecina, tylko wydaje mi się, że producent sam sobie wymyślił te animacje, że mają się tak leniwie zmieniać. Mi to się nie do końca podoba, ja raczej bym chciał, żeby to wszystko zmieniało się szybciej i płynniej. Zresztą, prędkościomierz również tak działa klatkowo, czyli nie zmienia prędkości co jeden, tylko skacze jak mocno przyspieszamy. Wkurzające nieco są też te przyciski na kierownicy, które są dotykowe czy tam pojemnościowe. Lepiej by to działało, jakby były fizyczne. Nie wiem też, czy zauważyliście, ale jest też trzeci ekran, jakim jest cyfrowe lusterko wsteczne. To akurat moim zdaniem jest bardzo przydatny bajer, bo nikt nam tego nie lusterka zasłoni, więc to rozwiązanie ja szanuję. Co prawda, ciężko jest nadal określić odległość pojazdu, no ale od tego są lusterka boczne, a te na szczęście są zwykłe. W takim razie sprawdźmy spasowanie i materiały. Pod względem spasowania jest naprawdę dobrze, bardzo mały który element wydaje jakieś niepożądane dźwięki. Nieco gorzej jest z materiałami, gdzie momentami są gorsze, czy pojawia się niestety piano black. Ale ogólnie deska jest naprawdę bardzo fajna, nowoczesna, ładna, robi wrażenie. To pora na schowki, których niestety już nie jest tak dużo. Mówię niestety, bo Scenic zawsze słynął się z miliona schowków i to bardzo głębokich, a tutaj tego niestety już nie ma. Kolejna ogromna szkoda. No i szkoda, że auto jest tylko elektryczne. Nowy Scenic występuje w 2 wariantach. Mamy odmiany 170 koni, Comfort Range, albo 220 koni, Long Range. Ja do testów miałem ten drugi wariant, który ma większą moc i większą baterię. W podstawie jest to 60 kWh net, a testowana ta mocniejsza odmiana ma 87 kWh. Obie odmiany mają napęd na tył i w teorii ogromne zasięgi. I od razu powiem, nie da się driftować. Testowany wariant ma deklarowany zasięg na poziomie 500 km w cyklu mieszanym. Na stronie Renault jest nawet podane, że zrobi 625 km, co by oznaczało, że musiałby średnio zużywać poniżej 14 kWh na 100 km. Niestety jest to moim zdaniem nierealne w normalnych warunkach, bo ja w mieście naprawdę musiałem się natrudzić, żeby zejść poniżej 17. Zwykła jazda, gdzie od czasu do czasu szybciej ruszyłem ze świateł, to 20 kWh. No ale to wciąż od 400 do 500 km w mieście, co uważam za bardzo dobry wynik. Niestety, w trasie jest dramat. Przy 120 zużycie to około 23 kWh, a przy 140 już dobijamy niemal do 30. I teraz zrobiłem taki test, żeby auto przejechało z Warszawy do Lublina i z powrotem do Lublina na jednym tankowaniu. Według nawigacji miałbym minus 5% po dojechaniu.
I tak, to się sprawdza. Musiałem tankować po drodze. A przypomnę tylko, że jest to 320 km, gdzie 90% trasy leci się 120 na godzinę. Producent twierdzi, że przy 120 da się zrobić 370 km, no ale komputer pokładowy mówił co innego. Zresztą, moje testy też. Zresztą, producent podaje inną genialną informację, jaką jest 2 godziny jazdy autostradą w 30 minut. Czyli to chyba oznacza, że auto w 30 minut naładuje się i możemy jechać 2 godziny autostradą. Z tym, że jak widzicie, jest to taka mała dziesiątka, która przynosi nas do legendy. A tam przy tej dziesiątce jest napisane, że owszem, tak się da, ale jak będziemy jechać 110 km na godzinę. Znacie jakiś europejski kraj, który ma autostrady z limitem do 110 km na godzinę, większość ma 130, a w Polsce mamy 140. No to jest mega słabe. Zresztą, ładowanie też trwa długo, bowiem teoretycznie przy najmocniejszej ładowarce, czyli 150 kW, możemy naładować auto od 15 do 80% w 37 minut. Byłem na kilku ładowarkach 150 i nigdy Renault Scenic nie wyciągnęło więcej niż 135 kWh, a to po pierwsze, a po drugie, te 65% baterii to jest 56 kWh, a 56 kWh daje nam max 200 km i to jadąc 120 na godzinę. Czyli postój co godzinę 45 na kolejne 37 minut. Ja nadal będę powtarzał, że elektryk sprawdza się tylko do miasta, bo trasy są po prostu męczące i stresujące. Trzeba planować, trzeba liczyć, żeby nikt tam nie zajął ładowarki, trzeba jechać wolniej niż są nawet znaki i trzeba tracić czas. To nie jest wolność, której oczekuje się od samochodu. W takim razie sprawdźmy osiągi. Katalogowo Scenic powinien robić setkę w 7,9 sekundy, pora więc to sprawdzić. Wynik to 8,3 sekundy, czyli nieco gorzej niż podaje producent. I to nieważne, czy jedziemy w trybie sport, czy eco, czy wyłączymy trakcję. Zawsze jest 8,3 sekundy. Tutaj też warto zaznaczyć, że miałem 80% baterii, jak robiłem test, a im elektryk ma więcej prądu, tym ma lepszy czas. Być może jakbym miał 100%, to czas byłby nieco lepszy. Zresztą, zrobiłem test, jak miałem 15% baterii i czas do setki to już było 8,6 sekundy, czyli już 0,3 sekundy wolniej niż przy 80%. To też jest nieco słabe w elektrykach, że spada moc wraz ze spadkiem poziomu naładowania. Ale elastyczność jest świetna, jak to w każdym elektryku. Pod tym względem i pod względem ciszy to elektryki nie mają sobie równych. Scenic jest też całkiem lekki jak na elektryka i waży tylko 1852 kg. I faktycznie nie czuć tego, żeby auto było za ciężkie. Jeździ się nim lekko i przyjemnie. Postawiono nieco więcej na komfort i auto też jest dobrze wyciszone. Pod tym względem nie mam zastrzeżeń, chociaż te pojawiły się jak było mokro. Otóż tak jak mówiłem, auto ma tylny napęd i dłuższe, szybsze zakręty na mokrym powodowały, że auto jest nieco niepewne. Jest takie dziwne uczucie, jakby opona miała zejść z felgi, co pewnie jest podyktowane małym profilem opony. Sprawdziłem ciśnienie w oponach i były one poprawne. Na szczęście, elektrykiem nie jeździ się szybko, bo szkoda zasięgu. W takim razie pora na cennik. Podstawowy Scenic o mocy 170 koni zaczyna się od 203 tysięcy złotych, a mocniejszy wariant 220 konny to już 220 tysięcy złotych. Mój egzemplarz z paroma bajerami kosztował około 245 tysięcy złotych. Drogo, a konkurencja nie śpi. I tutaj chyba takim największym graczem jest Tesla Model Y, który startuje od 205 tysięcy złotych, czyli jest o 2000 złotych droższy niż Renault. Tutaj mądrze Renault postąpiło, że cena jest niższa. Z tym, że Tesla jest nieco mocniejsza, szybsza i ekonomiczniejsza. Podsumowując, kolejne legendarne auto zostało moim zdaniem zabite. Tak, zabite, bowiem nowy Scenic to już nie jest praktyczny minivan z mnóstwem schowków i możliwością konfiguracji, który bez problemu pojedzie z całą rodziną na dalekie wakacje. To jest drogi elektryk, którym możecie kręcić się po mieście i tyle. Nie dość, że zużywa za dużo prądu, to jeszcze wcale nie ma oszałamiających osiągów jak na taką moc. Są bez wątpienia zalety, takie jak jakość spasowania czy świetny wygląd, ale to za mało. I tak, ten samochód dostał tytuł roku samochodu 2024 i podobnie jak wy, nie mam pojęcia za co. Pewnie tylko dlatego, że jest elektryczny. Chociaż chyba w tym konkursie już tylko liczą się auta elektryczne. Spalinowe są fe. Ogromna szkoda. Cześć!
A, i jeszcze naszła mnie taka myśl odnośnie tego crossovera, bo w sumie nigdzie nie widzę, żeby producent tak określał Scenica jako crossovera, więc może to tylko wymysł dziennikarzy, bo faktycznie wszyscy powtarzają, że jest to crossover, ale nie widzę tego w informacjach prasowych od Renault. Może wy to gdzieś widzieliście? Cześć! Prosty trik, jak zrobić, żeby wasze auto elektryczne miało większy zasięg. Zobaczcie, teraz jest 487 km zasięgu, a teraz będzie ile? 507, dawaj, więcej. Ale idzie. Może być nawet 600. Będzie 600. No. Jeszcze będzie. Jeszcze 3. Jeszcze 2. I... 600 zasięgu. Prosty trik. Jeszcze rośnie.